Cześć, witajcie. W dniu dzisiejszym będziemy sobie przesadzać roślinki. Jako mam ich dużo do przesadzania, to sobie omówimy tylko niektóre z nich. No to teraz sobie rozsadzimy tą moją agawę, a największą z możliwych z mojej kolekcji. Jak wyglądały, jak do mnie przyjechały, możecie zobaczyć w odnośniku, który pokaże się w prawym górnym rogu ekranu. No a teraz bierzemy się do pracy. Oczywiście radziłbym używać przy agawach rękawiczek, żeby się nie pokaleczyć. Jako że agawy żyją w trudnych warunkach, zbierają wodę na trudne czasy, gdy jest słonecznie. Ma to je zabezpieczać przed utratą tej wody na rzecz różnych szkodników zwierząt. No jakby nie było, jest to naturalna ochrona przed tego typu istotami. Położę w miarę bezpieczny sposób. Jeżeli słyszycie ćwierkanie w tle, pewnie niektórzy się zastanawiają, czy to jest podkład, czy to jest efekt naturalny. Nie, to nie jest podkład, to jest efekt naturalny. Naprawdę tyle tu jest ptaszków i sobie ćwierkają. Oczywiście wszędzie górski keramzyt. Zobaczcie, co tu jest. Jedna malitka sadzoneczka już się odsmerfowała. Myślę, że tak w połowie oddzielę. Już system korzeniowy jest. A z tym to niestety pójdę przypukać troszkę, bo tutaj nie widzę, co się dzieje. Także do zobaczenia za chwilę. Także już rozdzielone. Ten największy. No i jeszcze dwie średniej wielkości sadzoneczki i dwie malutkie. Także w sumie ta agawa dała 4 sadzonki. System korzeniowy, jak widać tutaj, taką dużą odnogę odpuścił, tak jakby szła daleko. No a te takie już mniejsze te się łatwo oddzielały. Natomiast co jest ciekawe, że ta bulwa wygląda tutaj, jakby była wyżarta. Nie wiem, czy to odcinać. Zostawię tak jak jest, także wsadzę do ziemi i zobaczymy, co z tego wyniknie. Żadnych szkodników nie ma. No, tyle przetrwała, no to myślę, że da sobie radę. Do większej doniczki. No i maluchy też do jakichś tam doniczek porozsadzam. Mniejsze do mniejszych, większe do większych. Tymczasem u Kliwi jest 10 kwiecień. Jak widzicie, tydzień słońca, a Kliwia normalnie rozwinęła skrzydła, znaczy kwiaty. Maluchy odstawię na razie na bok, a zajmę się dużo. Normalnie już nie miała miejsca w doniczce. No, z niecierpliwością czekam, aż Variegata i Mediopicta się rozwiną. One też były tej wielkości w zeszłym sezonie, także liczę, że może w przyszłym sezonie będą jakieś odnóżki, no ale to czas pokaże. Jak widzicie, agawy American ci u mnie dostatek, no ale na te właśnie kolorowe bym się ucieszył, gdyby się pojawiły odnóżki. Także chyba będę musiał założyć agawową szklarnię. Albo tak jak bocian agronom, pustynny zakątek. Jak tak dalej pójdzie z takim tempem wzrostu i rozrostu. Ktoś powie, zwariował. Wszędzie ładuje keramzyt. Ale jeżeli się sprawdza, to dlaczego by nie? Tym razem zastosuję zwykłą ziemię. Nie będę mieszał z piaskiem z tego względu, że będę musiał się wybrać do marketu specjalnie po nią. Może innym razem. Wszystko się pokończyło. Piasek się skończył. Obornik się skończył. No prawie wszystko. I teraz będziemy zagłuszać. U Was słyszałem kwiecień, plecień, śnieg, deszcz i co tylko. Natomiast u mnie od kilku dni było słonecznie. Pierwszy dzień, gdzie właśnie opady są. No, to sztuka numer 1 przesadzona. To znaczy, no przesadzona, rozdzielona. Tylko gdzie by ją teraz włożyć, bo to duża doniczka jednak. A tak już wygląda domowe przedszkole po rozsadzeniu do doniczek. No i to by było na tyle z dzisiejszej relacji z rozsadzania agawy. Ja Was serdecznie pozdrawiam i życzę Wam miłego weekendu. Do zobaczenia w następnym filmie.